Siemanko, z tej strony Hejta, zapraszam was bardzo serdecznie do kolejnej teorii, którą dla was przygotowałem z Poppy Playtime. W dzisiejszej teorii bym chciał poprawić się trochę, bo jak pamiętacie, 3 tygodnie temu nagrywałem film o Elliocie Ludwigu. O tym, co zrobił złego, strasznego i kto mu w tym pomógł i czy przypadkiem Elliot Ludwig to nie jest prototyp. Mogłem się trochę też zagalopować. Jak pamiętamy, każda teoria nie jest idealna, każdy się może pomylić, każdy może mieć coś przeciwko lub jakiś argument na to, a dzisiaj ja bym chciał coś powiedzieć, bo jak przyjrzymy się kanałowi Mob Entertainment, mamy nagranie VHS, gdzie ucieka Huggy Wuggy. Nagranie jest daty 18 czerwca 1992 roku. Jeżeli mielibyśmy teraz sobie pomyśleć o śmierci Elliota Ludwiga, możemy sobie pomyśleć, którego roku tak naprawdę Elliot zmarł, odszedł, bo jego już nie było. Jak pamiętamy, po jego śmierci znaleziono w jego domu ciało dziecka bez kości i bez organów. Oczywiście nie wiemy, kiedy zmarł Elliot Ludwig, ale na przykład w wiki Poppy Playtime jest napisane, że w 1990 roku zmarł Elliot Ludwig lub gdzieś na początku czasów 90. mógł Ludwig odejść z tego świata, zostawiając fabrykę Poppy Playtime innemu właścicielowi. No i teraz chodzi o to, kiedy on mógł umrzeć? No możliwe mógł umrzeć 1990, 1991, zależy jak poukładamy sobie te daty. Też nie wiemy, której daty jest wiadomość z radia. Jeżeli byśmy wiedzieli, że na przykład wiadomość z radia wystąpiła w 92, czyli te zdarzenie, kiedy policja znalazła ciało, to mogłoby się wiązać z datą na filmie VHS od mobów, gdzie Huggy Wuggy stoi pod domem. No i teraz uwaga, jak niby się znalazło ciało w domu Elliota Ludwiga? Załóżmy o to, że jeżeli Elliot faktycznie zmarł w 1990 roku, a kaseta dziejąca się w 1992, czyli jak już te koszmary w fabryce zaczęły się dziać i potwory żyły tam i faktycznie funkcjonowały wśród pracowników i ludzi, to wtedy, kiedy uciekł Huggy Wuggy i dość daleko się oddalił od fabryki, na końcu kasety stoi obok jakiegoś domu. Ciekawe, co to za dom. Pewnie ktoś powie, to jest dom gracza i on tam daje wtedy list. No dobra, to Huggy Wuggy musiał znać przyszłość, wiedząc, że w 95 wszyscy znikną i wtedy będzie gracz musiał przyjść, ktoś go wzywa. No nie, no Huggy Wuggy był pod kontrolą prototypa i prototyp nie wysyła graczowi listu i to jeszcze przed tym, jak tych Daharów Joy się stało, bo następnego dnia mógł ten pracownik po prostu wziąć ten list, przyjechać, a tam się nic nie stało, więc tak trochę z czapy trochę ta teoria. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład dzień i rok, gdzie Elliot Ludwig zmarł, czyli 1990, a Huggy Wuggy stoi pod jakimś domem w 1992, potem jak Elliot zmarł, znaleziono ciało dziecka w jego domu, możemy to teraz sobie połączyć. Oczywiście data śmierci Elliota nie jest jeszcze znana, ale wyobraźmy sobie właśnie datę 1990. Wtedy Elliot umiera, a zabawka, czyli Huggy Wuggy, która ucieka z fabryki Playtime Co., stoi przed domem jakiegoś człowieka. I to jest dom Elliota Ludwiga. Dlaczego? Nie bez powodu stoi pod domem jakiegoś człowieka. Możemy skombinować, że to Huggy Wuggy dopuścił się czegoś takiego, po prostu włamał się do domu Elliota i zostawił tam ciało jako poszlakę dla władz, że faktycznie w fabryce coś się dzieje. Elliot Ludwig był dość znany, miał największą fabrykę zabawek na całym świecie. I jak policja by znalazła to, od razu dałaby poszlakę, że coś w fabryce się dzieje nie tak, mimo że Elliot nie żyje. I to może dało tam właśnie takie coś władzom, że Elliot zabił. Tylko że coś poszło nie tak i zamiast władze iść do fabryki, sprawdzić co tam się dzieje, właśnie jak są traktowane dzieci i w ogóle, to policja obwiniły Elliota za morderstwo. Czym upiekło się fabryce plus Playtime Co. zaczęło bronić Elliota, że Elliot był prawdziwym, dobrym człowiekiem i my nie mamy z tym nic wspólnego, Elliot też nie ma nic z tym wspólnego. Following recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had to say. Quote, "It's sickening. Elliot Ludwig was a great man, and those who knew him understood that he was not capable of violence, let alone what others now claim." I po prostu to są oszczerstwa i ktoś podłożył to ciało. Podłożył ciało faktycznie, ale Huggy Wuggy, żeby dać poszlakę władzom, żeby zajrzała do fabryki, żeby w końcu skończył się ten horror po dobroci. Ale niestety zawiodło to. Policja
obwijała Eliota, więc prototyp i zabawki wzięły sprawę w swoje ręce i tak właśnie zakończyły istnienia wielu ludzi w tej fabryce. Jeżeli wam się teoria spodobała, chcielibyście więcej teorii, zostaw łapkę w górę, komentarz ze swoim przemyśleniem lub inną teorią, a ja zapraszam was do następnych odcinków. Żegnam się z wami bardzo serdecznie, do następnych odcinków, cześć!